Cześć, tu Kroburto. Witamy na naszym kanale. Kilkanaście lat temu, jak rozpoczynaliśmy naszą przygodę ze świecami, nie było tylu dostępnych gotowych form na rynku, więc musieliśmy sami je wykonywać i robimy to do dzisiaj. W celu wykonania naszej formy musimy wykorzystać silikon formierski dwuskładnikowy. Składa się z części zasadniczej oraz z katalizatora. Po połączeniu tych dwóch składników i solidnym wymieszaniu powstanie nam masa, z której utworzymy naszą formę. Zanim rozpoczniemy wykonanie formy, musimy przygotować model. Modele robimy z różnych materiałów, z plasteliny, z gliny. Dziś pokażemy Wam, jak zrobić model do ciasteczka. W tym celu wykorzystamy piankę polietylenową. Ma ona taką charakterystyczną strukturę, która będzie imitować upieczony placek. Zaplanowaliśmy wykonać dużą formę. W tym celu musimy przygotować 9 jednakowych elementów. Jak widzicie, mamy już pociętą naszą piankę w kształt naszych ciastek. Mamy też pociętą ją w kształt takich przyszłych torcików. Teraz musimy wszystko przykleić klejem na gorąco, zrobić z boku ograniczenia, żeby nam się silikon, którym będziemy to zalewał, nie wylał. Nasze modele są już przyklejone, dzięki czemu, gdy zalejemy je silikonem, nie wypłyną jak boje do góry, tylko będą siedzieć w tym miejscu, w którym powinny. Do naszych ciastek jeszcze mamy kolejną rzecz, z której będziemy musieli zrobić formę. Są to tego typu beziki, można powiedzieć. Krem, który będzie na górze naszych ciastek. Są ulepione z plasteliny przez nas. W koło panuje artystyczny nieład, ale filmik był robiony z zaskoczenia, jednak nie będzie to miało wpływu na efekt końcowy. Też zaraz je tu przykleimy do stołu, zalejemy silikonem. Do produkcji tego obramowania znakomicie nadają się kawałki paneli. Są twarde, sztywne. Łatwo można je przyciąć do odpowiedniego wymiaru. Będziemy zaraz tutaj wszystko uszczelniać klejem na gorąco, tak aby po wlaniu silikon nie wypłynął nam przez tutaj jakieś nieszczelności. Nasze obramowania są już gotowe, posklejane, złapane klejem na gorąco. Może nie wygląda to zbyt profesjonalnie, ale to będą formy do naszego wewnętrznego użytku, więc powinno to wystarczyć. Oczywiście lepiej na podorędziu zawsze mieć klej na gorąco, cały czas rozgrzany pistolet, bo nieraz zdarzało się tak, że mimo najszczerszych chęci klej nie łapał tak jak trzeba i silikon wypływał. Wtedy dobrze mieć właśnie pistolet rozgrzany, aby ewentualne wycieki zabezpieczyć. Teraz zaczniemy rozrabiać silikon i zalewać już nasze modele. Aby dokładnie odmierzyć potrzebną ilość silikonu, musimy w tym celu przygotować wagę. Wytarować wiaderko o żądanej pojemności i możemy zająć się wlewaniem silikonu.
zasadniczy silikon będzie już odmierzony. Wlewamy katalizator. I teraz ważny moment. Musimy mieszać tak długo, aż oba składniki stworzą jednolitą masę. Uprzednio przygotowane formy zalewamy silikonową masą. Wszystkie nasze modele zostały już zalane silikonem. Teraz musimy odczekać 24 godziny, aż silikon zwiąże. Będziemy wyciągać i zalewać woskiem. Minęły 24 godziny. Nasz silikon zdążył już stężeć. Mieliśmy tutaj mały wyciek, ale sytuacja została opanowana i został on szybko zatamowany. Forma już jest. Silikon jest już sztywny. Na powierzchni są małe bąbelki powietrza. A było to spowodowane tym, że sam model jest porowaty i powietrze z niego stopniowo wydostawało się na zewnątrz, a silikon taki tężeje w 24 godziny, ale jego takie początkowe stadium, w którym robi się już taki niepłynny, no to jest tak z pół godziny, więc bąbelki te nie zdążyły całkowicie wyjść z formy. Aby pozbyć się tego typu bąbelków, stosuje się specjalne komory próżniowe, do której wkładana jest forma, co powoduje odpowietrzenie formy i usunięcie bąbelków. W naszym przypadku nie jest to konieczne, ponieważ nasz model sam jest porowaty i bąbelki, które z niego wyszły, znajdują się w tym momencie tylko na wierzchu formy. Nawet jeżeli jakiekolwiek zostałyby w środku, nie zmieniłoby to faktury naszej formy. Teraz pozostało już tylko usunąć boczne ścianki, wyciągnąć modele z środka form i przygotować już je do zalewania. Formy mamy już wyciągnięte. Tu w międzyczasie wyciągnąłem ten nasz krem plastelinowy, który wcześniej żeśmy zrobili. Wyszło całkiem dobrze, żadnych bąbelków powietrza. Tak jak mówiłem, ewentualne bąbelki były tylko tutaj na powierzchni, chociaż na tej widać, że jest ich malutko. Zobaczymy teraz te nasze torciki. Wychodzi. Jeden. Drugi. Świetna struktura. Wszystko wyszło tak jak trzeba. I zobaczmy teraz tą największą formę. To później pójdzie do odcięcia. Kawałeczki tutaj silikonu, nadlewki. Więc musimy trochę się pomęczyć z tą sklejką tutaj. Zobaczymy. Musi puścić sklejka. Jest o tyle gorsza od panela. Panel jest gładki, sklejka ma te swoje pory i troszkę może być ciężej wyciągnąć to, ale na siłę da się wszystko. Powoli wychodzi. Robimy to z boku. Możecie się
zdziwić, zapytać, po co ta sklejka. W sumie można było przykleić te kwadraciki, tak jak przykleiłem to. Ta sklejka jest potrzebna po to, aby tutaj powstał nam dodatkowy rand, który będziemy na końcu produkcji ciasteczka zalewać imitacją płynnej czekolady. Wychodzi, a tak jak mówiłem, ze sklejki gorzej. A raz to wszystko wyjdzie. Ale już widać, że wyszło dobrze. Trochę to trwa. Ale już prawie połówka, albo prawie gotowe. O, pozbywamy się pianki. Wszystko się obruszyło, to nie ma znaczenia. No i tak jak tutaj, jak przy torcikach, forma, proszę zobaczyć, super wyszło. Teraz zostaje nam tylko tutaj poobcinać te nadmiary silikonu, a potem zalewać już i robić świeczki. Ok, to tyle. Dziękujemy, że byliście z nami. Dzisiejszy film był mało żartobliwy, ale mamy nadzieję, że się podobało. Jeżeli Wam się podobało i jesteście ciekawi, co wyszło z tej formy, zapraszamy do oglądnięcia drugiego odcinka, w którym wykonujemy nasze ciastko WZ-kę. Do zobaczenia, hej! Dziękujemy, pa!